Słuchajcie, trochę się ruszyło, widzę, że idziemy do przodu, to bardzo dobrze, bo papieża, bo dzisiaj o 10 był papież, nie wiem co tam się dzieje przy Watykanie, czy ja w ogóle wejdę. Pozdrawiam wszystkich moich widzów z kanału Przepisy jak u babci. Znajduję się na ulicy Via Ottaviano. Via po włosku to jest ulica. Zaprowadzę Was do nowego państwa, czyli watykańskiego. Państwo watykańskie, wiecie, ja znajduję się we Włoszech, w stolicy Włoch, w Rzymie, a idę do państwa watykańskiego, czyli idę na plac Świętego Piotra, do Bazyliki. Idę przejść przez święte drzwi, które są otwierane na rok jubileuszowy raz na 25 lat. Oczywiście ten rok jubileuszowy ustanowił papież Bonifacio VIII w 1300 roku i powiedział, że raz na 100 lat będziemy robić rok jubileuszowy. Później jakiś papież zmienił raz na 50 lat, a później zmienili raz na 25 lat. Co 25 lat jest rok jubileuszowy. Co to znaczy? Idźcie sobie, poczytajcie w internecie, nie będę się na ten temat dużo rozpowiadać, ale kto jest katolikiem, to niech sobie poczyta, znajdzie dużo informacji w sieci. A ja teraz Wam pokażę drogę do tego państwa watykańskiego, do placu. Później Wam pokażę też, co tutaj jest. No i widzimy się później. Tutaj mamy taki bar, bistro, można zjeść w tym barze. Bar po włosku to inaczej kawiarenka. Tu można zjeść, też kupić sobie kanapkę, też w obiad są jakieś różne makarony. Pełno mamy tutaj restauracji i też możemy zjeść. No super, cieszę się niezmiernie, że można iść, ale jestem ciekawa, czy jeździ tramwaj, bo tutaj są tory tramwajowe. Jestem bardzo ciekawa. Po drodze możecie też zajść, tutaj powinien być, o tam dalej jest taki sklep spożywczy, że gdyby ktoś nie miał wody, to może sobie kupić wodę. Woda normalnie na ulicy to kosztuje z 2 euro, półlitrowa butelka, a w sklepie taka półlitrowa butelka wody naturalnej, takiej jak ja mam, zobaczcie, ja mam taką wodę naturalną, to taka butelka w sklepie kosztuje 17 centów. To od razu Wam mówię. Zwracać uwagę, bo ten sklep to jest taki, muszę Wam powiedzieć, w ukryciu. O, widzicie? Pisze Supermercato PAM. Weź kupić sobie coś do zjedzenia, wynieść i tyle. A jak chcemy naprawdę zjeść pizzę, to obok mamy właśnie pizzerię. I można sobie zjeść typowe włoską pizzę krojoną albo na przykład supli. Teraz Wam pokazuję, skąd przyszłam. Tam jest stacja metra Via Ottaviano. Uważać na swoje rzeczy, dokumenty i tak dalej. Wiecie jak to jest. Tutaj mamy jedną restaurantę, pizzerię, drugą. Tu mamy trzecią. Osteria po polsku to znaczy knajpa. No i tam mamy też przy samym wejściu, przed wejściem do państwa watykańskiego na plac Świętego Piotra też mamy dużo pizzerii. Także pełno turystów, dużo jest Polski, widać to po strojach polskich. A muszę Wam powiedzieć, że jak ja widzę turystę polskiego, to od razu poznaję po chodzie. Ludzie w Polsce mają odpowiedni chód. Każdy kraj ma jakiś swój specyficzny chód. A my w Polsce mamy taki swój specyficzny chód. Włosi chodzą inaczej. Mają inny chód. W 1989 roku, 27 lipca, jak przyjechałam tutaj do Rzymu, prosto z Warszawy przyleciałam samolotem, to przyjechałam tutaj autobusem, nie pamiętam jaki numer wtedy jeździł, na ten plac. To jest Piazza Risorgimento. Całkiem inaczej wyglądał ten plac. Tutaj była zajezdnia autobusów. Tu był autobus, już nie pamiętam jaki, który jechał na Via Cassia. Via Cassia to jest słynna ulica w Rzymie, gdzie na tej ulicy znajduje się Dom Polski, który w tej chwili nazywa się Dom Polski Jana Pawła II.
I teraz ten plac został przerobiony, całkowicie jest inaczej. Tutaj jeździł też tramwaj, ale widzę, że tramwaju nie ma. Całkowicie zmienili, ale jeszcze w ubiegłym roku był tutaj tramwaj. Teraz tutaj mamy mur watykański. Ten mur prowadzi dookoła całego państwa watykańskiego. Tam, jak idą ludzie, pokazuję palcem, ludzie idą od Muzeum Watykańskiego, bo tam idzie się do Muzeum Watykańskiego. Dla widzów kanału Przepisy jak u babci powiem Wam, że ja jestem we Włoszech od 1989 roku. Z kuchnią włoską jestem też związana, bo przez kilka dobrych lat pracowałam w restauracji włoskiej, wręcz przeciwnie, w restauracjach. Nauczyłam się gotować po włosku, mam męża Włocha i gotuję codziennie po włosku. Oczywiście jeszcze na tym kanale nie ukazało się dużo przepisów, bo kanał powstał niedawno, ale gdybyście chcieli zobaczyć więcej przepisów, to zapraszam na mój drugi kanał, który się nazywa Mangiare Łewki. O, zobaczcie, ile ludzi tam w oddali, to jest szok, jak dużo ludzi przyjeżdża. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Rzymie, to jest wszędzie, na każdym roku policja, karabinierzy, też musi gdzieś stać jakieś pogotowie albo nie wiem, bo tu naprawdę jest, tak, jakiś ambulans jest, ambulance to jest pogotowie, gdyby ktoś się źle czuł, to zawsze można prosić o pomoc. No jestem zdziwiona, co oni tutaj robią, no całkiem jest zmienione, nie macie pojęcia. Ja jak tu przyjechałam, to tam stał tramwaj, tramwaj był starej daty, zielony, no wtedy nie było kamerek, miałam zwykły aparat, który taki, można powiedzieć, taki aparat półautomatyczny, ale na kliszę i robiłam zdjęcia. No aż jestem zaskoczona, że tutaj zrobili objazd, ludzie mogą sobie elegancko przechodzić, ale super. Ale jeszcze powiem Wam, w tamtym roku była normalna ulica, czyli przekierowali ludzi tam. Całkowicie zmieniają ruch, niesamowite. Słuchajcie, no i tutaj jest też dużo jest takich naciągaczy, że mówią, że ci dadzą bilet do muzeum, że to, że tamto. Wy musicie bilet sobie kupić gdzieś tam w kasie. A tutaj macie pizzerię, restaurantę. Możecie sobie coś po prostu zjeść, nie musicie się oddalać. Warto wejść w te uliczki, w tych uliczkach też można iść i sobie kupić coś do zjedzenia. No i ja idę w tą uliczkę, bo ja tutaj, kochani, idę poszukać takiej fajnej pizzerii. Zaraz sobie coś kupię, zjem, zanim wejdę, bo tam będę chodzić i będę głodna. A ja chcę sobie kawusię wypić i jakąś kanapkę zjeść. Słuchajcie, przed chwilą spotkałam całą grupę Polaków spod Warszawy, ale mówią, że nie są warszawiakami. Poprosiłam, żeby mi zrobili zdjęcie, bo tak naprawdę to, jeżeli jesteśmy tutaj w tym dużym mieście, czy w jakimś innym włoskim mieście, pamiętajmy, że telefonu nie dajemy nikomu. Z różnych rzeczy, nie tylko, że mogą nam ugrać telefon, ale też mogą nam ściągnąć nasze dane, bo mają różne sposoby. Ja nawet na YouTubie znalazłam jakiś filmik, która pani z Ameryki, Polka, opowiedziała, jak ściągnęli jej dane z telefonu. Ale to już jest odrębny temat. Idę sobie coś kupić. Jestem tutaj w tej równoległej ulicy do Via Ottaviano. I co? Jest bardzo gorąco. Zaraz zobaczymy, gdzie pójdę, czy się mi uda coś nagrać. Tutaj jest też jakaś pizzeria. No nie jestem taka praktyczna, żeby Wam powiedzieć, że o, wejdźcie tu i jedźcie. Musicie trochę poczytać informacji też na YouTubie, czy gdziekolwiek, czy ludzie piszą, czy to jest smaczne, czy nie. O, jak fajnie wygląda. O, zobaczcie, ojejku. Tutaj jest bardzo dużo mew, bo niedaleko jest morze tireńskie, Mar Tireno, Ostia Lido i one sobie tutaj, o, ojej, jak fajnie. Pozuje mi do zdjęć. Nawet tutaj jest bardzo dużo turystów i naprawdę gdziekolwiek się ruszymy koło państwa watykańskiego, koło placu Świętego Piotra, mamy full ludzi. No i tutaj też można zjeść. O, widzę, że jedzą ludzie, piją kawę, to może ja sobie tu wejdę i sobie coś wypiję i zjem i będę happy, bo
czeka mi trochę stania, może będzie duża kolejka, żeby wejść do Watykanu, także nie ma co, wchodzimy tutaj. Słuchajcie, zjadłam sobie tutaj w tej kawiarence. Jak widzieliście na filmie, miałam szklankę wody i przydzieloną taką tramezzino, to jest włoskie. To było z szynką gotowaną i z formaggio, czyli z serem, bardzo pyszna, i kawę. Zjadłam to, jestem zadowolona. Teraz idę właśnie w stronę Watykanu i w stronę właśnie Bazyliki Świętego Piotra. A tutaj macie też różne pamiątki, możecie sobie coś kupić. Słuchajcie, zobaczcie, jak dużo ludzi jest, że przejść nie można. Jestem przed samym wejściem na teren państwa watykańskiego, na teren bazyliki. Full ludzi, no full. Tutaj możecie zjeść. Też zobaczcie, że fajne są miejsca, gdzie można zjeść. Tutaj macie też pamiątki. Tam też stoi policja, w razie czego możecie się zawsze zgłosić. Jeżeli chodzi o toalety, to trzeba przejść albo iść tutaj z boku w te kolumny, albo przejść przez kontrol i tam na terenie przed samą Bazyliką Świętego Piotra są toalety. Oczywiście, kto ma duże bagaże, musi zostawić w bagażalni swoje rzeczy. Tutaj jest bardzo duża kontrola, ja muszę stanąć w kolejce, bo inaczej nie wejdę. O, zobaczcie, jak to wygląda. To nie jest takie proste, trzeba po prostu stanąć w kolejce, bo jest kontrol tak jak na lotnisku. O, zobaczcie, ile ludzi jest przede mną, a tutaj, o, tutaj jest właśnie dwa takie łuki wejścia na plac Świętego Piotra. Słuchajcie, jestem przed wejściem na plac Świętego Piotra, jest bardzo dużo ludzi, stoję w kolejce, kapelusz na głowę sobie założyłam i idę. Kontrol jest taka jak na lotnisku, także później będą nam sprawdzać te torby, nie torby przed wejściem do Bazyliki Świętego Piotra. Ale powiem wam, że jestem zadowolona, że przyjechałam, bo tutaj widzę papieża, jeszcze trochę to dojdę do niego. Nie spodziewałam się, że spotkam papieża na placu Świętego Piotra, bo ja z myślą przyjechałam, żeby przejść przez święte drzwi, przez te drzwi, które są otwarte, wrota w Bazylice Świętego Piotra, a tu się okazuje, że jest papież. Jeszcze trochę to nagram, ale widzę, że już się dalej nie można poruszyć, bo jest policja. Słuchajcie, tam na tym dużym telewizorze, jak on tam się nazywa, widać papieża, bo dzisiaj o 10 był papież. Nie wiem, co tam się dzieje przy Watykanie, czy ja w ogóle wejdę, bo jutro jest Boże Ciało, no i pełno pielgrzymek jest. Teraz nie wiem, czy my wejdziemy do tej bazyliki, czy nie. Zaniawa Pasara w jakiś sposób. Jest bardzo dużo pielgrzymek z całego świata. My tutaj stoimy, przechodzimy. Dalej chyba się nie da iść, bo tam jest wszystko zagrodzone. No zobaczcie. Jak nie będę mogła wejść do bazyliki, to po prostu przyjadę w następny dzień. O, zobaczcie, jak dużo ludzi. No full ludzi, bo to wszystko pielgrzymki z całego świata. No ale my idziemy do przodu. A może nas puszczą do bazyliki. Zobaczymy. Idę za tłumem. Idę za tłumem. Słuchajcie, nie wiem jakim cudem, ale weszłam tutaj od środka w kolejkę. Gdzieś była jakaś bramka otwarta. Weszłam w grupę. No i idę do przodu. Nie wiem, czy dojdę do bazyliki, czy dojdę do kopuły. Idę i idę. Także widzicie. A dobrze, że trochę jest chmurek. O, dziewczyny Polki krzyczą, to będziecie słyszeć język polski. Oj, atencjon. Powiewa flaga jakiejś grupy, jakiejś pielgrzymki,
Asociazione Cattolica pisze. I tutaj mamy właśnie ten widok na papieża z bliska. Zobaczcie, pełno ludzi. Trochę chmury wyszły, bo ma być burza, ale nie wiem, czy teraz będzie burza, czy nie, bo normalnie pogoda pokazywała, że o 15 burza, a jest godzina gdzieś tak 11:30. O, teraz dobrze odbieram obraz. Nie wiem, czy widać dobrze na moim ekranie, ale zobaczcie, ludzie przychodzą do papieża i tam witają się, zostawiają jakieś tam prezenty. No bo jutro jest Boże Ciało, no to wiadomo jak to jest. No, teraz Wam pokazuję z bliska papieża. Papież tam stoi, przyjmuje te wszystkie delegacje. Słuchajcie, trochę się ruszyło, widzę, że idziemy do przodu, to bardzo dobrze, bo ja tutaj już jestem, przeszło pół godziny, a jeszcze muszę iść do toalety, ochlapnąć się, odświeżyć i dopiero chodzić po tej bazylice. O, i teraz widzicie, ja tutaj Wam pokazuję, tam jest papież, przyjmuje jeszcze delegację, ale dzięki Bogu ja sobie idę prosto, ale najpierw zahaczę, tak jak Wam mówiłam, o toalety, bo tu trzeba się opukać. Widać, że burza idzie, o 15 ma być buongiorno. Ja tak od połowy weszłam, tak jak powiedziałam, ale jest full ludzi. Teraz czekamy, bo Pan nas zatrzymał tutaj z porządku, gdyż dużo ludzi wchodzi tam. Część ludzi wejdzie może do bazyliki, a nie wiem, czy się można dostać na kopułę. No i oczywiście tu są toalety, można zostawić swoje duże bagaże, wręcz przeciwnie, trzeba zostawić. Tak na przykład Pan tutaj ma taki wózek, to ten wózek od razu mu powiedział, że musi zostawić. Tam mamy papieża, ale niestety nic nie widać, a tutaj Wam pokazuję cały ten plac. Zobaczcie, to ja i tak jestem spod szczęśliwej gwiazdy, bo weszłam od połowy i do grupy, a tak to bym musiała nie wiem gdzie iść, ale po prostu udało mi się wejść. No niestety była luka i miałam to szczęście. Z tego co wynika, to nie wpuszczam na kopułę, bo jest bardzo dużo ludzi. Wchodzimy do bazyliki, zaliczyłam toalet i teraz idę do bazyliki. No oczywiście teraz tutaj będziemy przechodzić przez święte drzwi, które to zobaczymy, bo w końcu nie wiem, które tu są te święte drzwi otwarte na rok jubileuszowy, ale chyba tylko te jedyne, które są otwarte i którymi nas puszczają. O, to są święte drzwi, przechodzimy przez święte drzwi. Wszystkie te nasze prośby są wysłuchane. O, teraz się wymienię, atencją, żeby się nie wywrócić. I teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Od ubiegłego roku nie byłam, nie wiem w którą stronę. Tutaj jest pieta. O. Przeszłam przez święte drzwi, za mną tłum i przede mną tłum.
właśnie tam są te drzwi święte, które są otwarte. Ja tamtędy przeszłam. Weszłam, a teraz wychodzę. Wychodzę. Pełno ludzi, ale wychodzę. Światło dzienne nas porazi, ale to dobrze. Fajnie, nie jest za gorąco, chmurzy się, ma być deszcz o godzinie 15, więc pędzę na metro. Dziękuję bardzo, że byliście na tym filmie. Kto nie ma subskrypcji, to proszę o subskrypcję, łapkę w górę i jakiś komentarz. Pa, pa!